Choć lato powoli się kończy, IKEA przygotowała coś, co pozwoli nam zachować jego klimat na dłużej. Kolekcja o nazwie Kossebar to prawdziwa gratka dla miłośników domowych przetworów, kuchennych dekoracji w rustykalnym stylu i sielankowych letnich akcentów. Znajdziemy tu słoiki, suszarkę na owoce i zioła, fartuch w uroczą kratkę, kolorowe torby strunowe, a wszystko to w ciepłych barwach i z nutą retro. Dziś zabiorę Was na spacer po IKEA, żeby pokazać tę limitowaną kolekcję i przekonać się, co warto zabrać do swojej kuchni. Zapraszam na odcinek. Zapachniało powiewem jesieni. Spójrzcie tylko, jaki piękny koszyk jest ręcznie wyplatany z naturalnego materiału, czyli drewna topoli. Swoim wyglądem nawiązuje do dawnych koszy używanych do zbierania warzyw, owoców i grzybów. Ja sama pamiętam bardzo podobny koszyk z mojego dzieciństwa. To doskonały wybór zarówno do przechowywania, jak i przenoszenia różnych smakołyków. Świetnie sprawdzi się do przechowywania owoców czy warzyw na kuchennym blacie, a w razie potrzeby można go łatwo zabrać ze sobą, na przykład do sklepu. Będzie przepiękną dekoracją Twojej kuchni. Wymiary koszyka to 18 na 35 na 15 cm, a jego cena wynosi niespełna 50 zł. Zastanawiacie się, co to takiego? Jest to stojak do suszenia warzyw, owoców i ziół. Pozwoli Ci zatrzymać dojrzewające w słońcu smaki lata na nadchodzące, chłodniejsze zimowe dni. 2 poziomy sprawiają, że możesz suszyć kilka rodzajów produktów naraz, a zdejmowana górna taca daje wygodny dostęp do tej dolnej. Jeśli zechcesz, każdą z nich możesz też używać osobno. Gdy akurat nic się na nim nie suszy, stojak pięknie prezentuje się na kuchennym blacie. Możesz wyeksponować na nim świeże warzywa i owoce, które będą zawsze pod ręką, a przy tym stworzą przytulny klimat w Twojej kuchni. Ręczne wykonanie z naturalnego materiału daje mu unikalny charakter, dzięki czemu każdy egzemplarz jest niepowtarzalny. Jego wymiary to 46 na 21 na 22 cm, a cena to prawie 80 zł. Bardzo spodobał mi się ten dekoracyjny słoik z łyżką. Został wykonany ze szkliwionej kamionki i generalnie został zaprojektowany z myślą o dżemach i marmoladach, ale sprawdzi się równie dobrze w przypadku cukru czy soli na kuchennym blacie lub półce. Łyżkę można trzymać w słoiku, nawet przy nałożonej pokrywce, albo włożyć ją do otworu z boku, gdy jej nie używamy. Myślę, że ten słoiczek z powodzeniem może służyć za cukiernicę. Gdy przyjdą goście, możemy ją postawić na stole, aby mieli jak posłodzić kawę. Taki słoiczek kosztuje 20 zł. Ten piękny, ryflowany słoik z pokrywką ma pojemność 1 litra i kosztuje 10 zł. Idealny do przechowywania kruchych ciasteczek, ale sprawdzi się również jako słoik na przetwory albo dżemy. Trzy małe słoiczki ze szczelnymi pokrywkami. Ich kwadratowy kształt o łagodnie ściętych rogach zajmuje mniej miejsca w szufladach i szafkach. Każdy ze słoików ma 130 ml pojemności. Komplet 3 słoików kosztuje 20 zł. Przepiękny, duży słoik z pokrywką o pojemności aż 3 litrów kosztuje 30 zł. Ma dekoracyjne prążki i kwadratowy kształt podstawy. Będzie pięknie prezentować się na kuchennym blacie albo na otwartej półce. Włóż do niego makaron, granole lub ususzone dary lata. Słoik w kształcie butelki o pojemności 1 litra kosztuje 14 zł. Jest to praktyczne naczynie na soki, oliwę, marynowane warzywa albo przetwory owocowe, a hermetyczne zamknięcie pozwala na dłużej zachować smak i aromat tegoż napoju. Zestaw 25 sztuk torebek strunowych o pojemności 1 litra. Taki zestaw kosztuje 8 zł.
Torebek tych można używać wielokrotnie, mają nadrukowaną etykietę i wzmocniony spód, dzięki czemu stanowią praktyczne rozwiązanie do przechowywania produktów, również mrożonych. A za 40 zł możemy kupić zestaw aż 80 sztuk torebek strunowych w 4 różnych rozmiarach. W zestawie mamy 20 torebek o pojemności pół litra, 20 torebek o pojemności 1 litra, 20 torebek o pojemności 2 litrów i 20 torebek o pojemności aż 4 litrów. Choć do świąt zostało jeszcze trochę czasu, w IKEA pojawiły się torby na prezenty. 3 sztuki za 10 zł. Dlaczego już teraz? Ano może zechcecie Wasze przetwory owocowo-warzywne komuś podarować. I można wtedy użyć takiej oto torby wykonanej z grubego, ozdobionego dekoracyjnymi wzorami papieru. Do tychże toreb prezentowych możemy dołączyć taki oto uroczy detal, czyli etykietę. Możemy tam napisać, dla kogo jest prezent, ale etykiety te przydadzą się również do oznaczania zawartości słoików. Można na takiej etykiecie wpisać także datę ich przygotowania. W zestawie tym znajdziemy 24 etykiety o różnych kształtach i sznurek. Wszystko to razem kosztuje zaledwie 5 zł. Fartuch kuchenny o bardzo dobrym składzie materiału zawiera 75% bawełny i 25% juty. Fartuch ten kosztuje 30 zł. Dzięki niemu możesz przygotować się na robienie soków, dżemów lub innych przetworów bez ryzyka plam na ubraniu. Dodatkowo fartuch ten łatwo można dopasować do swojej sylwetki. Regulowany pasek na szyję pozwala dopasować rozmiar fartucha według indywidualnych potrzeb. Znajdująca się przy bocznej kieszeni pętelka to idealne miejsce na ścierkę kuchenną. Z kolei na przodzie fartucha ta praktyczna kieszeń pomieści wszystkie drobiazgi, których potrzebujesz podczas gotowania. A za 20 zł kupimy komplet 2 ścierek o klasycznych wzorach i dekoracyjnym obszyciu, które wniosą do kuchni atmosferę ciepła. Tkane z mieszanki bawełny i juty, która świetnie wchłania wilgoć, są wręcz idealne do wycierania naczyń i plam. Długość ścierki to 60 cm, natomiast szerokość to 45 cm. W IKEA znajdziemy też akcenty kwiatowe, na przykład te piękne chryzantemy. Kojarzą się one z końcówką lata i początkiem jesieni, więc idealnie wpisują się w prezentowany przed chwilą klimat przetworów, zbiorów i przygotowań na chłodniejsze dni. Można nimi ozdobić kuchenny stół, parapet czy wejście do domu, wprowadzając ciepłą, przytulną atmosferę. Kwiaty o średnicy 15 cm kosztują prawie 15 zł. I to już wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać z kolekcji Kossebar. Mam nadzieję, że te produkty nie tylko pięknie wyglądają, ale też wniosą do domu odrobinę ciepła i nostalgii za letnimi dniami. Jeśli lubicie przytulny, rustykalny klimat w kuchni, myślę, że znajdziecie tu coś dla siebie. Dajcie znać w komentarzach, co z tej kolekcji wpadło Wam w oko. A jeśli film Wam się podobał, pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. To dla mnie ogromne wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym filmie.